Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj mam dla Ciebie tutorial dla początkującego, jak zbudować aplikację w Babel i czym to w ogóle jest. Ale na początku, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to jak najszybciej. Dzięki temu będziesz miał powiadomienia o nowych filmikach, a ten kanał będzie rósł, będzie coraz większy, będzie coraz lepszy, coraz fajniejszy. A ja zapraszam Ciebie do tutoriala, jak zrobić w Babel pierwszą aplikację i jak Babel w ogóle wykorzystywać do tego, aby robić aplikacje. Bubble to platforma, w której możesz zrobić wszystko. Całą aplikację możesz zrobić tutaj. Nie musisz gdzieś skakać do innych serwisów i wykorzystywać rzeczy. Co mam na myśli? Masz tutaj opcję zrobienia designu, czyli to, jak wygląda strona. Masz opcję zrobienia workflow, czyli to, jak ma działać strona, jakie mają być tam logiki biznesowe. Masz zakładkę z data, czyli masz dostęp do bazy danych i możesz tworzyć tabelę i tam trzymać dane użytkownika oraz co jest bardzo silne i bardzo wartościowe w Babel, to masz możliwość na integrację, połączenie się z różnymi innymi serwisami, na przykład z Google Translatorem, albo z jakąś sztuczną inteligencją, albo jeżeli chcesz zrobić bardzo, bardzo zaawansowane rzeczy i gdzieś musisz jakiś fragment zaprogramować i tam zrobić logiki różne, to możesz się właśnie zintegrować z Babel, właśnie z tą Twoją logiką, a w Babel zrobić całą resztę. To wszystko, co jest dużo prostsze, albo po prostu średnio zaawansowane, a super zaawansowane rzeczy zrobić gdzieś indziej, oddelegować do innych serwisów, takich, których ciężko byłoby zrobić. Te pozostałe rzeczy, które w Babel zrobić jest łatwo. Więc Babel jest po prostu taką platformą, w której zrobisz pełną aplikację w miarę szybko, w miarę łatwo, w miarę fajnie, a zaawansowane rzeczy, jak chcesz robić super zaawansowane rzeczy, to możesz też łatwo je po prostu wykorzystać w Babel, wpiąć za pomocą integracji i pluginów. Pytanie, co możesz zrobić za pomocą Babel? I tutaj odpowiedzi jest bardzo, bardzo wiele. To jest taki post na blogu z Babel, no code app examples. Możesz zobaczyć, że możesz tu zrobić marketplace, czyli miejsce, gdzie możesz sprzedawać różne rzeczy, jakieś sieci społecznościowe, aplikacje do zamawiania rzeczy, zarządzanie finansami, jakieś przyjmowanie opinii, wewnętrzne narzędzie do zarządzania, na przykład zadaniami, projektami, do dostarczania jedzenia. Tutaj jest jakaś tablica z ofertami pracy, narzędzie do edukacji, jakieś kursy. Możesz zrobić tego bardzo wiele. Jak wejdziesz w User Stories, zobaczysz jeszcze wywiady z różnymi osobami, które już za pomocą Babel zrobiły aplikacje i robią biznes, więc zobaczysz tutaj ich przemyślenia, jakieś opinie na temat Babel oraz jak podejść do tego. Zobaczysz też w zakładce Showcase już konkretne aplikacje, które też działają. Możesz sobie wejść tutaj i poklikać, a także tutaj jest zakładka How to Build. Jest pokazane tutaj ponad 50 różnych tutoriali, które pokazują, jak za pomocą Babel zrobić popularne aplikacje, na przykład Instagrama. Więc jak tutaj sobie klikniemy, to zobaczysz, że Babel proponuje Ci, żeby wykorzystaj do bazy danych takie i takie pola, aby zrobić Instagrama. Następnie połącz to w taki i taki sposób. Te tutoriale nie są zbyt super, tak naprawdę brakuje tutaj wiele rzeczy i nie wiadomo co i jak zrobić, ale mówią chociaż jedno. Tutaj jest ponad 50 tutoriali, to one mówią wprost. A za pomocą Babel można zrobić ponad 50 różnych, przeróżnych aplikacji, takich jak na przykład tutaj jest gdzieś Dropbox, Facebook, Udemy, zobaczcie, bardzo, bardzo dużo, Duolingo, LinkedIn, Airbnb, jest bardzo dużo różnych aplikacji. Przyjrzyjmy się teraz z grubsza, jak wygląda Babel. Jak już się zarejestrujesz, klikniesz, zrób pierwszą aplikację, to wtedy przejdziesz tutaj do okna z aplikacją, klikniesz sobie, żeby zamknąć asystenta i zobaczysz właśnie ten ekran, który tutaj widzisz, czyli pustą kanwę, puste płótno, gdzie możesz tworzyć aplikacje i różne zakładki. Chcę Ci pokazać te różne zakładki. Pierwsza zakładka to jest po prostu strona, w której możesz robić strony. Tu na górze możesz wybrać, którą stronę chcesz teraz robić, więc wybierzemy sobie indeks i będziemy robili stronę główną. Wchodzisz w design i widzisz, jak wygląda wygląd tej konkretnej strony. Możesz dodawać tu jakieś teksty, przyciski, ikonki, przeróżne rzeczy, które tutaj są. Te różne elementy możesz też rozszerzyć za pomocą pluginów. Więc tutaj w zakładce Design po prostu projektujesz wygląd strony. Następnie masz zakładkę Workflow. Tutaj projektujesz różne logiki. Na przykład ja kliknąłem sobie ten przycisk, klikam w przycisk, klikam Start Edit Workflow, przechodzę tutaj do zakładki Workflow i tutaj mogę definiować, że jeżeli kliknąłem w przycisk, to wtedy na przykład zarejestruję użytkownika, albo zaloguję, albo wyślę mu jakiś magiczny link do logowania się. Więc tutaj w zakładce Workflow po prostu definiujesz, jak ma działać Twoja aplikacja. W zakładce Data po prostu tworzysz bazę danych. Tutaj
data types, tabelę, w update'a patrzysz, co w Twojej bazie danych już jest, w zakładce privacy ustalasz zasady prywatności, w option secie ustawiasz różne ustawienia konfiguracyjne, które możesz wykorzystywać w swojej aplikacji i File Manager widzisz, jakie pliki zostały wgrane do Twojej aplikacji. Zakładka Styles mówi Ci o tym, jak ma wyglądać Twoja aplikacja, na przykład jak ma wyglądać konkretny przycisk, jak ma wyglądać tekst i tutaj widać, secondary button ma być taki niebieski, a biały ma być tekst. I możesz to wszystko zmieniać i tym sposobem wszystkie Twoje przyciski, które będą wykorzystywały właśnie ten styl secondary button, będą wyglądały dokładnie w ten sam sposób. Plugins to pozwala Ci rozszerzać opcje Twojej aplikacji, na przykład żebyś miał więcej kontrolek, albo żebyś używał, nie wiem, z Google Translate, albo jakichś innych serwisów, różnych mechanizmów, więc jest bardzo, bardzo użyteczny. Zakładka Settings, tutaj ustawiasz, jak ma działać Twoja aplikacja, z czego korzystać, jak ma być obsługa języków robiona, jak ma być główna domena, przeróżne rzeczy. No i ostatnia zakładka Logi, jak już Twoja aplikacja działa, to żebyś po prostu obserwował, czy wszystko jest w porządku, jakie są błędy, jakie jest zużycie, co się wydarzyło oraz możesz też w tej zakładce Scheduler ustawiać jakieś zadania, które mają być wykonywane regularnie. Na przykład, abyś co rok usuwał nieaktywnych subskrybentów ze swojego newslettera. Poznajmy trochę lepiej Bubble. Do tego po prostu spróbujemy zrobić jakąś aplikację. Spróbujemy zrobić aplikację z Instagrama. Ja tutaj przechodzę cały ten tutorial na podstawie tego filmiku, który jest tutaj zrobiony przez Building with Bubble. Jest to materiał ponad 1,5 godziny i przechodząc go opowiadam Ci teraz, żebyś Ty też mógł wiedzieć, jak mniej więcej to wygląda. I spróbujemy zbudować teraz Instagrama. Tutaj jest rzut, jak ta nasza baza danych w Instagramie będzie wyglądała, tym naszym Instagramie, który będziemy budowali i zrobimy takie różne rzeczy. Będziemy mieli tabelę z użytkownikami, każdy użytkownik będzie miał imię, bio, czyli opis mniej więcej kim on jest, handle, jakiś skrót na to, jak się nazywa, możemy nazwać też username, zdjęcie profilowe, ludzi, którzy będą followowali takiego, więc tam followers, kto śledzi naszego użytkownika i to jest list, zobaczcie, użytkowników, wielu użytkowników może nas śledzić oczywiście w Instagramie i tak samo following, osoby, które my śledzimy, więc znowu tu jest lista użytkowników. Następnie będziemy mieli taką tabelę z postami, żebyśmy mogli coś publikować w tym naszym Instagramie i tam będzie po prostu caption oraz lajki, czyli lista osób, które polubiła nasz post. Rozdzieliliśmy tutaj w oddzielnej tabeli, tak też było w tamtym tutorialu, te nasze posty, aby Bubble szybciej działał. Bo jakbyśmy przenieśli to zdjęcie naszego postu do miejsca tutaj, to jakbyśmy wyciągali w jakiejś liście wszystkie te elementy, to te wszystkie zdjęcia byłyby wyciągnięte. A jak wiemy, zdjęcia są dosyć ciężkie, dużo zajmują miejsca, więc mogłoby być to ciężkie dla naszej bazy danych Bubble, więc lepiej zdaniem tej osoby, która tutaj robiła ten tutorial, jeszcze nie testowałem tego nigdy dla jakichś dużych danych na przykład, no tak naprawdę dla danych, które mają powyżej 200 wierszy, więc stawiam, że mówi prawdę ta osoba, która prowadziła tam ten tutorial, że lepiej jest rozdzielić to. Więc mamy sobie oddzielony post i tu mamy zdjęcie naszego postu oraz mamy link do naszego postu. To jest original post, to linkuje nam do tej tabeli. I mamy jeszcze tabelę z komentarzami, aby ktoś mógł komentować nasze posty, więc będzie tutaj po prostu zawartość naszego posta oraz znowu link do naszego posta, który post jest, zobaczcie, komentowany. Original post to jest post. Więc teraz przejdźmy sobie do Bubble i spróbujmy to samo zrobić w naszej bazie danych. W bazie danych Bubble na dzień dobry robi tabelę użytkowników. Każda nowa aplikacja ma po prostu wygenerowaną automatycznie przez Bubble tabelę użytkowników i taki użytkownik ma takie pola jak adres e-mail, data modyfikacji, datę stworzenia i Slack. Te trzy rzeczy, data modyfikacji danego wiersza w bazie danych, data stworzenia danego wiersza w bazie danych oraz Slack są automatycznie też przez Bubble dodawane do wszystkich kolejnych tabel, które będziesz generował. I to, co jest ciekawe też, tutaj nie ma hasła. Każdy użytkownik może się zalogować, zarejestrować w Twojej aplikacji, jeżeli zrobimy odpowiednie ekrany, ale nigdy w Bubble nie zobaczysz haseł tych użytkowników, ponieważ Bubble wyszło z założenia, że to jest trochę niebezpieczne, aby dawać każdemu twórcy aplikacji możliwość podglądania tych różnych haseł, więc oni sami wzięli na siebie całą tę odpowiedzialność i gdzieś to ukrywają. Po prostu robią to pod spodem, Ty tego jako twórca aplikacji nie widzisz. Wróćmy do naszego obrazka i przekopiujemy sobie to,
co mamy na obrazku tutaj. Więc każdy użytkownik będzie miał imię, name, typu tekst. Następnie będzie miał bio, typu tekst. Następnie będzie miał handle, typu tekst. Oraz zrobimy sobie zdjęcie profilowe, profile, foto, typu obrazek. Zacznę. Robię sobie nowe kolumny w bazie danych w taki prosty sposób, a później wybieram typy. Jakiego typu ma być dany element? To będzie po prostu obrazek, image. I tych typów jest sporo. Mogą być teksty, mogą być liczby, mogą być jakieś daty, zakresy dat, prawda lub fałsz, pliki, adresy, inne tabele. Jak wgramy sobie jakieś pluginy, to będziemy mogli wykorzystywać też opcje z pluginów, oczywiście w zależności jaki plugin wgramy. A także inne tabele, jak wgramy sobie, dodamy tutaj więcej tabel. Więc wybierzmy sobie zdjęcie jeszcze. Następnie zrobimy sobie jeszcze followersów, followers i to będą użytkownicy. Tak jak mówiłem, to będzie lista użytkowników, więc tu zaznaczamy sobie lista. I jeszcze following, osoby, które ja też lubię śledzić. Following, to też będzie users i też będzie to lista. Jak przejdziemy teraz do update'a zakładki, to zobaczymy, że mamy sobie tabelę z użytkownikami, mamy naszych użytkowników i tutaj mamy różne rzeczy, które możemy wypełnić dla tych naszych konkretnych użytkowników. Będziemy mogli wypełnić na przykład dla tego użytkownika, jeszcze jakiegoś wpisałem sobie adres e-mail jakiegoś przykładowego użytkownika. Mogę mu na przykład wpisać tutaj imię też. I tak wyglądają właśnie tabele w bazie danych. Po prostu to są tabelki, tak jak widzisz, jak znasz je z Excela, z nagłówkiem na górze, później każdy wiersz, każdy oddzielny użytkownik. Dodajemy kolejne tabele. Żeby dodać tabele kolejne, wchodzimy znowu w Data Types i dodajemy New Type. Chcemy mieć tabelę jeszcze z postami, post oraz tabelę z post content, także tabelę z komentarzami comment. Więc mamy wszystkie tabele dodane. Zacznijmy je trochę edytować. Nasze posty będą miały jeszcze caption, ale najpierw pokażę Ci jeszcze coś innego. Teraz zrobiliśmy sobie nową tabelę i tutaj ona ma oryginalnie znowu modified date, datę modyfikacji, datę stworzenia i Slack. Te kolumny znowu Bubble doda automatycznie oraz creator. I to jest typu użytkownik. Bo wszystko, co się dzieje już w pozostałych tabelach Bubble zakłada, że to robi jakiś użytkownik działając na tej aplikacji. Więc jak post będzie ktoś pisał, to będziemy mieli od razu wypełnione, kto stworzył ten nasz post. Na przykład jakiś Januszek. Więc dodajemy sobie create new field i dodamy sobie caption typu tekst. OK, oraz listę użytkowników, którzy polubili nasz post, więc likes, user, lista. OK. I następnie post content to będziemy mieli po prostu obrazek, image typu obrazek oraz referencję, image. Oraz żebyśmy wiedzieli, którego postu to dotyczy, to musimy zrobić relację, połączenie sobie między tym post content tabelą a postami, więc po prostu to zrobimy sobie original post i typu post. Zobaczcie, doszły nam te nowe tabele tutaj na dół, create, mam to. I jeszcze chcemy mieć komentarze, comment i znowu komentarz będzie miał po prostu treść, więc to będzie content typu tekst oraz relację na post, który komentujemy. Original post, field type typu post. OK. Mamy stworzoną bazę danych, którą zaraz będziemy mogli wykorzystywać w naszej aplikacji. Przyjrzyjmy się teraz, jak można budować strony w Bubble. Bubble jakiś czas temu, w 2020 roku, opublikował responsywny silnik i teraz on jest defaultowy dla wszystkich nowych stron. Jest to po prostu włączone, nazywa się responsywny i to sprawia, że możesz robić lepsze aplikacje, żeby one wyglądały ładnie na dużym ekranie, ale też na małym. I dzięki temu mamy tutaj taką opcję, jak mamy stronę, layout, możemy sobie wybrać container layout, ustawić fixed i to sprawia, że mamy elementy, jak wrzucimy jakieś tutaj na naszą stronę, to po prostu się w tym miejscu umieszczają. Jak zmienimy ten layout na align to parent, to możemy ustawić takie 9 obszarów. Zobacz, że mi się podświetla tu taki obszar na środku, na górze. Później jest tutaj trzeci, tu jest pierwszy, czwarty, piąty, szósty, 7, 8, 9, więc możemy tutaj sobie wrzucać. Oraz są layouty później jeszcze naszej strony typu column i row, czyli wiersz i kolumna. I one są najczęściej używane właśnie kolumna i ten wiersz
działają w taki sposób, że jak ubierzemy sobie na przykład kolumn, to wszystkie nasze elementy, jak wrzucamy nowe, to układają się w taką jedną kolumnę, jedno pod drugim. Następnie jak zmienimy to w wiersz, to w przypadku wiersza wszystko układa się wierszami, więc jak wrzucamy elementy, to wszystko układa się w prawo, lewo, aż dochodzi do kolejnego wiersza. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu trochę dokładniej i zobaczmy sobie, jak wrzucimy sobie grupę, taką, zduplikuję ją sobie. Mamy dwie grupy, nasza strona ma layout row, zmienimy sobie go na column, ok. Zmienimy sobie też style naszej grupy, żeby nam się trochę inaczej podświetlało, więc biorę sobie grupę pierwszą, ustawię, żeby to było tips, więc jest taka niebieska. Tutaj ustawię sobie styl warning, to sprawia mi, że po prostu ta grupa przejęła styl tej grupy warning, ma tu ustawiony na przykład color. Mamy je ustawione w kolumnie i tak ustawione w kolumnie możemy ustawiać sobie w stosunku do rodzica, jak mają się zachowywać, czyli na przykład mogą być tu do lewej dociągnięte. To cała strona jest typu kolumn, a tu możemy sobie wybrać, żeby ta grupa była albo do lewej strony dociągnięta, albo wycentrowana na środku, albo do prawej strony. I to co ciekawe, ta grupa też może mieć ustawiony jakiś layout, na przykład wiersz. I możemy sobie mieszać takie różne layouty. Możemy tutaj dodać sobie jakiś przycisk, jeden, drugi przycisk i zobaczyć sobie, że tutaj mamy właśnie wiersz. Możemy w tej grupie ustawić też, żeby była kolumna, więc będziemy mieli jedno pod drugim ustawione, tak samo jak w naszej stronie. I możemy się bawić właśnie tak layoutem i sprawiać, że nasza strona jest responsywna i działa też fajnie na po prostu mniejszy ekran. Więc wybierzmy sobie tutaj wiersz. Tutaj jak mamy kolumnę, to możemy sobie poustawiać właśnie jak te nasze elementy, na przykład ta grupa ma w tej kolumnie być, czyli na przykład na środku i po prawej to, co przed chwilą pokazywałem. I jak mamy wiersz, to właśnie tu w wierszu, w tej grupie z typu wiersz, możemy też powiedzieć, wszystkie elementy, które są w środku, ustawię jak najbardziej tutaj do lewej, albo wycentruj nam, albo ustawiaj do prawej, albo ustawiaj tak, że będziesz miał tutaj robił przestrzenie. Przestrzeń, 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 przestrzeń wolna, albo rozciągaj jak najbardziej do prawej, więc jak dodamy sobie jeszcze jeden element, to nam tu poleci na środku, zobaczcie. Tym sposobem możemy manewrować sobie, jak mają się układać te nasze różne elementy właśnie tu u nas i możemy się bawić takimi rzeczami. Możemy też zmienić sobie wysokość naszego wiersza, tej grupy. Na przykład tutaj mam ustawione teraz, że ma dokładnie 454 piksele, ale możemy to odznaczyć i zaznaczyć sobie, żeby minimalna wysokość była na przykład 0 do nieskończoności, ok? Albo zaznaczyć dokładnie, że było 0, więc nam znika cała ta grupa. Tutaj możemy sobie znowu ustawić fit width to content na przykład i sprawi nam to, że szerokość będzie ustawiona dokładnie do tego, ile mamy tutaj w środku, do tych przycisków. A możemy sobie wrócić i mamy dzięki temu, zobaczcie, pełną szerokość naszej strony. Tak samo możemy powiedzieć się z wysokością, że była wysokość minimalnie 100 do nieskończoności, fit height to content i to sprawia nam, że zobaczcie, cała ta grupa doszła do wysokości przycisku tego, który jest najwyższy. Ten przycisk jest wyższy niż ten, więc tutaj cała ta nasza grupa dokładnie tyle ma. Więc możemy się bawić właśnie w taki sposób, żeby to nam się ładnie układało. Jeszcze raz odznaczę sobie, żeby miała konkretną szerokość, na przykład 500. OK, tym sposobem grupa ma 500. Tu możemy przejść sobie jeszcze w zakładkę Responsive i zobaczyć sobie, jak ta nasza strona wygląda na różnych ekranach. Na przykład jak ekran ma 1200 pikseli, albo jak ma 320 pikseli. To zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ustawia nam się to w taki sposób, bo mamy właśnie tak ustawione sobie tutaj wysokości i szerokości tego naszego elementu. Możemy sobie znowu pobawić się tym wszystkim, na przykład ustawić, żeby ta nasza grupa była na pełną szerokość strony, więc możemy sobie ustawić na przykład, żeby była dokładnie 100% naszej strony. Zobaczmy sobie, 100%, więc jest na pełną szerokość. I teraz jak sobie tutaj kliknę, mogę zobaczyć, jak ona się zachowuje, kiedy ten nasz ekran jest coraz mniejszy. Zobaczcie, w pewnym momencie, na przykład teraz, w tym naszym przypadku, te nasze przyciski zjeżdżają niżej, więc nasz ekran jest fajnie responsywny, bo nasze przyciski się nie gubią gdzieś, nie znikają, nie są poza ekranem, tylko cały czas się wyświetlają w miarę fajnie. I możemy sobie poustawiać tu różne rzeczy też, jakieś różne warunki, kiedy coś ma się wyświetlać, a kiedy nie, to właśnie w tych miejscach, że na przykład jeżeli ekran jest węższy niż ileś, to zrób coś innego, na przykład żeby ten styl przeszedł z wiersza w kolumnę, inaczej nam się to układało. To, co chciałbym Ci jeszcze pokazać, to, że jest taka opcja jak ustawianie marginesów i paddingów dla różnych elementów.
Margines sprawia, jak go ustawimy, że odsuwa nasz element, tutaj robi taką przestrzeń od pozostałych elementów. Mamy 20 pikseli, możemy ustawić sobie od dołu też, od prawej też 20 i od lewej. Więc mamy, zobaczcie, wszystko odsunięte w ten sposób i trochę już nam się robi z prawej strony. Mamy mimo że 20 ustawionych pikseli, to tym sposobem niestety nam się gubi ten element, ten margines, więc możemy sobie tutaj ustawić od 0 pikseli do nieskończoności i to rozwiązanie jest trochę lepsze niż dla marginesu, bo też mamy ten prawy margines. Jak mieliśmy tutaj 100%, to przed chwilą ten margines się gubił. I tak możemy sobie odsuwać elementy i mamy też jeszcze inną opcję odsuwania elementów. Wrócę tu do UI Buildera i dodam sobie tutaj kilka przycisków do tej grupy. Zobaczcie, jak weźmiemy layout tej naszego elementu, na przykład na kolumn, mamy wszystkie elementy jedno po drugim ustawione, to możemy też ustawić tutaj padding i powiedzieć, jaki jest przestrzeń wewnątrz tego elementu. Padding ustawi nam taką przestrzeń między granicą naszego elementu, a jego jakby wypełnieniem. Więc zobaczcie, jak ustawię sobie tutaj top na 20, 20 wszędzie dookoła, to ten obszar 20 pikseli tutaj jest takim obszarem niezagospodarowanym. Jest pusta przestrzeń, ale tu już jest grupa. Tak samo jak tutaj jest 20 pikseli pustej przestrzeni, ale to nie jest ta grupa niebieska, tylko to jest po prostu coś poza nią, a tutaj w tym naszym przypadku, jak ustawiam padding, to mamy obszar pusty 20 pikseli, bo 20 tutaj sobie ustawiłem w paddingu, ale tu jest już nasza grupa, więc tutaj już jest kolor czerwony. Jak zrobimy sobie preview i zobaczymy, jak ta nasza aplikacja wygląda, właśnie tak jest. Tutaj jest 20 pikseli marginesu, odsunięcia naszej strony, naszego elementu, grupy od innych rzeczy. Jest po prostu przezroczysta, bo tam jest coś innego niż nasza grupa. A tutaj mamy też 20 pikseli przesunięcia, odsunięcia, ale paddingu, więc ta grupa tutaj jest czerwona. To jest właśnie ten nasz element grupy. Ona mówi, odsuń mi o 20 pikseli od naszej granicy danego elementu, żeby tam, a jego środka, czyli od granicy do wypełnienia naszego elementu mamy mieć padding 20 pikseli w naszym przypadku i tutaj nic, zobaczcie, nie ma. Przyciski dopiero dalej się zaczynają. Właśnie w ten sposób można budować sobie aplikację. Tu mamy wiersz, budujemy sobie jeszcze jakiś header, tu mamy jakąś kolumnę, możemy sobie zbudować jakiś element, na przykład też znowu rozszerzyć, żeby było na pełną szerokość, więc znowu wziąć sobie layout, ustawić tutaj w ten sposób od zera na przykład do maksymalnej, znowu zduplikować, Ctrl-D jest fajny skrót, duplikujemy i budujemy sobie kolejną sekcję, żeby wyglądała jakaś nasza aplikacja. Przyjrzyjmy się, z czego możemy tworzyć takie aplikacje w Bubble. Mamy tutaj zakładkę Design. W Elements Tree będziemy widzieli, jakie rzeczy są na naszej stronie. Następnie mamy tutaj kilka grupek, pokażę Ci je wszystkie. Zwijam te wszystkie grupki. Na samym górze mamy Visual Elements, czyli takie elementy, które przedstawiają nam jakieś dane, na przykład tekst albo przycisk. I tutaj użytkownik będzie widział jakieś rzeczy. Link, ikonki, obrazki, jakieś kształty, alerty, jakieś filmy, HTML, mapki możemy wyświetlić, albo po prostu taką ikonkę zrobioną za pomocą Bubble. I tutaj, jak widać, znowu wyświetliło mi się Elements Tree. Widzimy sobie, jak to na naszym drzewie, naszej stronie to wszystko wygląda, jaka jest struktura, hierarchia tych elementów między sobą. Wszystko jest po prostu teraz na jednej stronie i możemy sobie tutaj wykorzystywać różne rzeczy i wyświetlać. I na przykład możemy napisać tutaj konkretny tekst. Tekst konkretny i taki tekst będzie nam się wyświetlał w Bubble. Ale też możemy sobie wyświetlić tutaj przy różnych miejscach różne rzeczy, które pochodzą z bazy danych albo są w jakiś sposób wyliczane, czyli dynamiczne dane. Zobacz, jak dodamy sobie tekst, tutaj Bubble podpowiada mi Insert Dynamic Data i ten element tutaj, ten czarny, to są po prostu ustawienia danego elementu. Jak sobie kliknę w to, mam nagle przycisk. Jak kliknę znowu to, mam tekst konkretny. Jak kliknę znowu tutaj, to tutaj mi się w tym czarnym wyświetlają różne ustawienia danego elementu. Więc jak mam sobie ten tekst, to mogę zamiast konkretnego tekstu, na przykład w tekście, wyświetlać dynamiczne dane, wyciągnąć sobie coś z bazy danych. Czyli z bazy danych wyciągamy za pomocą do a search for. Albo mogę coś wyświetlić na podstawie naszego obecnego użytkownika, albo policzyć coś, albo wyciągnąć z jakiegoś zewnętrznego API, albo wziąć jakieś opcje, albo wziąć coś, co jest związane z innymi naszymi elementami na stronie. Zacznę na przykład z przycisku A. Przycisk A to ten przycisk. Jak na niego najeżdżam, to tutaj mi się po prawej on wyświetla jego miniaturkę. Mogę też tu wpisać konkretny tekst, to jest ten arbitrary tekst, albo jeszcze jakieś przeróżne rzeczy, więc na przykład mogę wyświetlić current user name.
imię naszego obecnie zalogowanego użytkownika i coś takiego będzie mi się wyświetlało na stronie. Niżej, poniżej tych visual elementów mamy kontenerki. Kontenerki służą do tego, żeby grupować różne elementy. Na przykład sobie jakąś grupę i tutaj możemy w to zgrupować rzeczy i widać już teraz w tutaj drzewie, że ten przycisk przeszedł nam do grupy. Jak go sobie tutaj przyciągnę, to znowu mam kolejny element w grupie, ten link A. Dzięki temu mogę sobie to wszystko przesunąć gdzieś w prawo, w lewo, robić różne logiki, żeby to się ładnie jakoś wyświetlało w jakiś pewien sposób, albo żeby na przykład wyświetlało się to tylko dla administratorów naszej aplikacji. Mamy tu przeróżne takie kontenerki. Bardzo fajnym jest ten repeating group, bo ona sprawia, że tutaj mamy pierwszą grupę, przesunę to niżej, żeby to było widać. To jest taka grupa, która się powtarza. Mamy tu wiele wierszy. My mówimy, jak ma wyglądać ten pierwszy wiersz tutaj, a następnie Babo automatycznie kopiuje to wszystko i robi w pozostałych wierszach. I tu w taką repeating group wpinamy sobie jakąś listę. Wstawiamy tutaj type of content, na przykład, żeby to byli użytkownicy, data source. Pójdź do bazy danych i weź nam wszystkich użytkowników, OK? I teraz Babo tutaj w tej powtarzającej się grupie będzie nam wyświetlał wszystkich użytkowników. Oczywiście mamy różne opcje, jak mają się oni wyświetlać. Będziemy tutaj definiowali tekstem, na przykład co ma się tu wyświetlać. W tym właśnie pierwszym wierszu mówimy na przykład wyświetlaj current sales username, czyli imię użytkownika, który jest dokładnie w tej pierwszym wierszu, później w drugim, w trzecim i tak dalej. I też możemy powiedzieć Bablowi, czy ma wyświetlić nam wszystkich użytkowników naraz na tej stronie, czy tak naprawdę pokazać nam pasek postępu, pasek przewijania i niżej jak będziemy sobie scrollowali, to będzie nam wyciągało kolejne elementy z bazy danych. Tutaj mamy jeszcze kilka innych takich grupek, jak na przykład pop-up, żeby nam się pokazało coś, wyświetliło jakiś komunikat, albo grupa taka pływająca, która jest na naszej stronie, albo group focus, która jest podpięta do konkretnego elementu. Jak na przykład może kojarzysz, klikasz w jakiś przycisk, a niżej rozwija się takie menu. To za pomocą group focus możesz coś takiego zrobić. Następna grupa to są input forms. Tutaj masz kontrolki, które pozwalają Ci wziąć od Twojego użytkownika jakieś dane. Na przykład input, po prostu może on tutaj wpisywać różne elementy. Zobaczcie, może wpisać sobie jakiś tekst. Mamy jakiś multi-line input, czyli możemy dłuższy tekst przyjąć, checkboxy, dropdowny. Do wyszukiwania jakichś rzeczy w naszej bazie danych jest search box, radio batony, slidery, do wybierania daty, godziny, do wgrywania zdjęć, filmików i wiele innych. Wiele innych tutaj nie widać, trzeba zainstalować, zaraz Ci pokażę też jak to zrobić. I mamy reużywalne elementy, ponieważ w Babo możesz robić i strony, ale też i pewne kontrolki. Na przykład zrobiłeś fajną kontrolkę kalendarza, więc możesz ją zrobić jako element, który możesz używać w wielu miejscach, a później właśnie tutaj go znajdziesz i będziesz mógł go używać. Oraz jeszcze element templates, czyli możesz sobie wgrać do Babo też różne template'y, szablony, później wykorzystywać. Tutaj takie szablony możesz też kupić, możesz też pobrać za darmo, znajdziesz je też na stronie w Babo. Chciałem Ci jeszcze pokazać, jak możesz dodać sobie jakąś nową kontrolkę i do tego służą właśnie pluginy. Pluginy instalujesz sobie jakieś fajne rzeczy i z takich różnych pluginów jest właśnie na przykład chart, czyli wykres. Możesz sobie zainstalować, instalujesz tą kontrolkę. Ona też jest zrobiona zawsze przez Babo, jest darmowa. Jak wrócimy do design, to widzimy, że w Visual Elements pojawi nam się nowy element Line Bar Chart i możemy po prostu ten wykres, który właśnie wgraliśmy, wyświetlić też na naszej stronie, wykorzystać. No i oczywiście możesz to poedytować, pozmieniać, posprawiać, żeby bardziej wyglądało i pasowało do Twojej strony. Jeszcze jedną rzecz chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć. Style. Weźmy to wszystko, zaznaczmy, czyli Ctrl-A, Delete, mamy pusto. Mówiłem tutaj, mamy sobie jakąś kontrolkę i to się tyczy bardzo wielu kontrolek, grup, kontenerów, innych rzeczy. Mamy sobie kontrolkę z tekstem, na przykład wpiszmy sobie fajny tekst. OK? I tutaj mamy jakiś wygląd tego tekstu. Jak zrobimy preview, to on jakoś wygląda. Ma jakąś czcionkę, jakiś kolor i tak dalej. I możemy zrobić, żeby ten tekst nasz miał styl tutaj body copy. Zobaczcie, możemy sobie zmienić go na jakiś inny, albo po prostu usunąć. I możemy poedytować, jak ma wyglądać nasza ta kontrolka, ten tekst, jaki ma być. Na przykład, żeby była inna czcionka, żeby był tu inny wielkość, inny rodzaj, żeby było wycentrowane do środka, pogrubione i tak dalej, i tak dalej. I jak zmienimy sobie taki wygląd naszego tekstu, to teraz tym sposobem nie możemy tego wykorzystać. Jak dodam tutaj drugi tekst, to nie mogę zrobić, żeby ten fajny tekst tak samo wyglądał. Chyba
że zrobię sobie to w taki sposób, że kliknę sobie prawym tutaj na to, mogę zrobić copy style. Jest copy formatting. Weźmiemy tutaj, wklej, paste formatting i mam ten fajny tekst, wyświetla mi się znowu tak samo. Ale jest też druga opcja, mianowicie style. Mam sobie tutaj taki nasz znowu kolejny tekst, inny tekst i tutaj możemy wybrać sobie styl, żeby to był styl na przykład H1, taki nagłówek, albo H2 i tak dalej. Możemy się pobawić H2 Dark na przykład i tak różny sposób pozmieniać i możemy taki styl zmienić też, bo chcemy, żeby trochę inaczej wyglądało w naszej aplikacji, więc przechodzimy po prostu do zakładki style i tutaj wybieramy sobie ten styl, który nas interesuje, bierzemy, żeby on był pogrubiony, żeby na przykład jego kolor to był taki bardziej niebieski i możemy się tu pobawić różnymi takimi elementami i następnie tutaj, zobaczcie, automatycznie nam się to zmienia. My weźmiemy sobie znowu tekst i tak samo tutaj dla kolejnego tekstu możemy sobie wybrać ten sam styl i znowu będzie mi wyglądał tak samo. A w tym przypadku, jak tutaj zrobiliśmy sobie ręcznie taki rzecz, musimy kopiować to ręcznie, ale jeżeli taki już formatowanie ustawiliśmy sobie na tej stronie, a potem zrobiliśmy sobie piątą stronę i na tej piątej stronie też chcemy to wykorzystać, to skopiowanie tego może nie być łatwe. A szczególnie, kiedy już zrobimy sobie takie różne teksty i ta nasza aplikacja działa i takich tekstów mamy narobionych wiele, a potem przychodzimy sobie do pomysłu, lepiej byłoby, żeby ten tekst zmienić kolor. Teraz będziemy musieli wejść wszędzie w taki tekst i pozmieniać kolor. A w przypadku, kiedy byśmy wykorzystywali styl, po prostu weszlibyśmy tutaj Edit Style, zmienili kolor na przykład na ten czerwony. Wrócimy do naszej strony i zaraz wszystkie teksty, które wykorzystują ten styl, właśnie są znowu czerwone, bo się nam po prostu styl zaktualizował. I jak tutaj ustawiliśmy sobie taki styl, już wygląda w jakiś sposób, to możemy kliknąć sobie tutaj Style, Create a New Style i zrobić nowy styl, Create. I następnie w tym fajny tekst też wykorzystać ten nasz nowy styl. Ten też przez to będzie wyglądał tak samo jak tamten. I tutaj tak samo nowy styl. Więc znowu, jak tutaj zmieniłem sobie kolor tego, na przykład na ten, wrócimy tutaj, to znowu wszystkie teksty z naszym tym stylem są zmienione. Więc style są bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby sprawiać, aby wszystkie nasze kontrolki wyglądały w taki sam sposób. I możemy te style robić i do przycisków, i do kształtów, do przeróżnych rzeczy. Zobaczcie, tutaj jest style i znowu możemy wybrać sobie jakiś inny wygląd, więc lepiej sobie nie usuwać tego stylu i edytować tutaj przycisk, jak ma wyglądać, czy tam inny element, tylko edytować styl i dodawać nowe style. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. W Bubble jeszcze trzeba było przejść i zrozumieć, czym są workflow. Informacje o tym znajdziesz oczywiście na moim kanale, więc serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tych materiałów oraz zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, jeżeli uważasz, że jest wartościowe i to było fajne, co tutaj zobaczyłeś, więc kliknij po prostu subskrybuj i nasz kanał będzie fajniejszy, ciekawszy, ładniejszy, jeszcze lepszy. A ja jeszcze raz dziękuję za Twoją uwagę, zapraszam serdecznie do obejrzenia moich pozostałych materiałów. Cześć!